Elo, dziś jest 30 marzec. Sobota. 30 marca w sobotę, Wielka Sobota. Za godzina 10 za chwilę dochodzi i za jakieś 5 godzin, 6 godzin będziemy w powietrzu. Lecimy do Stanów i za jakieś 10 godzin będziemy dokładnie tam. Tam mniej więcej będę stał. No i jestem. Udało się. Times Square, Nowy Jork. Ale od początku. Zaczęła nasza podróż się właśnie w tym momencie. Także podróż trzeba zacząć. Zaraz przyjedzie nasz Rydwan. 20 minut do lotniska. Jedziemy z panem. 11:15. Bramki do oddania bagaży już są otwarte. I lecimy. No to teraz bagaże trzeba oddać. No i co? Jesteśmy po bezpieczeństwie. I teraz śmigamy na terminal, no i będziemy czekać na samolot. Jest 11:40, samolot teoretycznie startuje o 14:15. Nie wystartuje o 14:15. Śledzę ten samolot od 2 miesięcy czy 3. Nigdy on nie startuje o 14:15. Zawsze z opóźnieniem, największym chyba 1,5 godzinnym raz się zdarzyło. Ale zazwyczaj jakieś pół godziny tylko. Powiem tylko, że lecimy w okresie wielkanocnym. I w okresie wielkanocnym na lotnisku w Manchesterze, uwaga, co mamy? To co? Mamy free flighta, haha, z tabletkami. Teraz znajdujemy się już na właściwym terminalu. Na terminalu w sumie 2 w Manchesterze. I idziemy. Ale idziemy do naszej bramki, która jest numerem A12. Dokładnie ta sama bramka, którą lecieliśmy na Gran Canaria pół roku temu. A to jest nasz samolot. Airbus A300. Lovely. Just on that side, sir, yeah? Thank you. To jest ten gruby autobus. Tak, to jest ten gruby pociąg. No dobra, to jesteśmy teraz na naszych miejscach. Zajadamy sobie snaki. To jest całkiem tył samolotu. I mamy entertainment. Filmy. Gry. Gier nie ma za dużo. Connections, to nie wiem co to jest. Tu możemy się dowiedzieć o liniach lotniczych Aer Lingus. Mapa? Czyli mapa lotu, ale pewnie co tutaj jest? Wysokość, prędkość, temperatura, food and drink. No i oczywiście perfumy, ale nie jakieś tam super ceny. Także jak to wygląda? Jest godzina, która jest godzina? 14, w Nowym Jorku jest tam, już nie wiem która. A jest 14, tak? To jest 10. Tam był czas u góry ogólnie. No i co? I będziemy czekać. Zazwyczaj... O, jest czas w Nowym Jorku. U nas 14, w Nowym Jorku jest 10. 4 godziny różnicy, ale dzisiaj jest zmieniany czas w Anglii. Ogólnie w Europie. Więc będzie inaczej. Będzie 5 godzin różnicy, a nie tylko 4 godziny różnicy. Jeszcze słuchawki mamy. Hotel w ogóle Recaro. Czekamy. Auto i nasz lot. Zaczynamy dopiero kołować w stronę pasa w Manchesterze. Samolot 14-letni z 2009 roku. A
A to my na żywo na YouTubie. Tam siedzimy. Chwilę i będziemy startować. W powietrzu. EasyJet wystartował i zaraz my za nim. O, to my. Jest jakieś pół minuty opóźnienia na live. My właśnie się wzbijamy. Jest start. Lecimy. Lecimy tutaj. Au. Głowa w betoniarce. No dobrze, no to co? Podwozie schowane i możemy śmigać. 7 godzin. Ogólnie jesteśmy na wysokości Irlandii. 15:11, czyli no ile? Z 40-45 minut po wystartowaniu jesteśmy na wysokości Irlandii i dało soczek pomarańczowy i precle, które już zostały pochłonięte. Za darmo! Właśnie trwa emocjonująca rozgrywka w szachy między mną a Nikodemem. Także gramy i czekamy na jedzenie. Marta zadowolona, bo przyszło jedzenie. Cóż my tutaj mamy? Bułeczka, owoce. My też mamy rzeczy. Kolejne owoce. Co to jest? Woda? O, makaroni. Spaghetti tylko Warzywne. bez mięsa. Z Dokładnie. kaszą chyba jakąś, co? Nie, Co to jest groszek, marchewka, pomidor. To cóż, smacznego. Okej, czyli Marta jest po swoim jedzeniu. Kiedy to było? Z 20 minut temu. Jesteśmy wciąż niedaleko. I będzie jedzone. Chicken pepper sauce. No, jest jakiś tam makaron. Masz mleko, To chyba lody. Tak, zimne lody. Tu woda. Masło. No i buła. Także będzie jedzone. Nikodem też tam je. Smacznego. No dobrze. To trzeba teraz sobie zrelaksować się. Przed drzemeczką. Będzie mieszane. Wciąż lecimy, gramy w Uno. Nikodem. Gdzie jestem? Tu ja jestem. A Marta dostała kolejne jedzonko. Czyli bo mamy jeszcze z 1,5 godziny. Myślę, że z 1,5 godziny do lądowania i dostaliśmy frytki. Smacznego. Chicken, yes, please. Thank you. Okej, czyli dolatujemy już powoli. Może nie tak powoli, ale co my tu mamy? O, już zaraz. I przyszło jedzenie. A, rap. Rap. To jest chocolate brownie bar dla Marty. A ja sobie rapa zjem takiego. Jest milk, no tak. Także spoko. Jemy. No cóż. Lądowanie. Jest 21:22 czasu w Manchester, a tu jest 17:22. O, ja niestety zostałem przesadzony. Nie ma tu nikogo koło mnie. A Marta z Nikodemem siedzą tu.
Tam są nasze oryginalne miejsca. Je przenieśli. Nikodema fotel nie składał się do pionu, tylko był cały czas rozłożony. Także to lądowanie to dosyć istotne. Wylądowaliśmy w Nowym Jorku. A gdzie oklaski? Thank you, bye. I oto jest pierwszy krok na amerykańskiej drodze. Siemanko. Chodź, zobacz co tam jest. A co tam jest? O co chodzi? Co tam jest? Okej. 28 piętro. No i jesteśmy. Dzień następny, czyli Wielkanoc. Dzisiaj jest niedziela wielkanocna. Godzina... Co to jest? 9, 10, 10, nie? Która jest godzina, Nikodem? 9:46. Nasz hotel. To jest nasz hotel I tam, gdzieś tam. i tam u góry na 28 piętrze. Gdzieś tam. Dokładnie tam gdzieś, no. Widoki przecudowne tutaj są. No i dzisiaj pogoda, korzystamy z tej pogody, bo ma być ładna pogoda. A już od jutra deszcze. New York, New York. W sumie to Times Square. A co ten tata tutaj robi? Co ten tata tutaj robi? Halo. Co ja próbuję zrobić jakieś zdjęcie. A, okej. A, robi timelapse. Bumblebee! Bumblebee, go! Wciąż idziemy. 49? Nie, 9. 9 aleją. 9 aleją w kierunku Central Park. Charakterystyczne schody. Schody. Ja właśnie nie tak dawno temu byłem z Bumblebee. A tak, Nikodem sobie robił zdjęcie na Times Square z Bumblebee. Aha. Chciałem tylko powiedzieć, że Nowy Jork nie różni się niczym od Lee, Wigan. No. Też są takie sklepy po prostu, gdzie można kupić wszystko i nic do domu. Od doniczki po szczotkę. Chemię, nie Tak chemię. zwane 1001 drobiazgów. Tak jest. Chodzimy. Zwiedzamy. Chcieliśmy wejść do TK Maxxa, czyli TJ Maxxa w Stanach Zjednoczonych, ale niestety w wielkanocną niedzielę zamknięte. A teraz jesteśmy na takim skrzyżowaniu rondzie.
I tam dokładnie zaczyna się już Central Park. Także idziemy sobie. Ogólnie jesteśmy pierwszy dzień w Nowym Jorku w dzień, bo wczoraj przylecieliśmy, ale jestem pod wrażeniem, jak dużo zwykłych europejskich samochodów jest. Honda Civic, Tesla trójka, no dobra, Tesla to może zły przykład, ale Nissan Rogue, no zwykły tam Qashqai czy Juke, czy co to tam jest, ale Toyoty, Avensis, no tutaj to są Camry, tam Toyota Civic, tam kolejny Nissan taki, Mercedesów dużo, małych samochodów, gdzie ogólnie nie spodziewałbym się, że tak to wyglądało. Mercedes CLA, czy jak on tam ma? Bronco, Bronco z softtopem. Mówiąc amerykańskie samochody, mam na myśli tego typu samochody. Suburbany. No najwięcej tego tutaj jeździ. Wielkie 9-osobowe SUVy, a może i więcej, nie wiem. I tego tu jest sporo. Ale czego mi brakuje, to troszeczkę brakuje mi żółtych taksówek. I nie to, żeby było ich mało, bo ich jest mnóstwo, ale klasycznych żółtych taksówek, jak to kiedyś było. Oni wszystko powymieniali na hybrydy, Fordy, Toyoty. I to no są żółte, ale to już nie robi chyba takiego wrażenia. Nowoczesność. No i znowu SUVy. Mnóstwo tego. I tak naprawdę faktycznie chyba suburbanów jest najwięcej z tego, co tak widziałem. A tu proszę, Honda Accord, nie do dostania w Europie. Nie ma Hondy Accord nowej w Europie. No i teraz właśnie zbliżamy się do Trump Tower, ale jeszcze na samym początku, na 5. alei, tu widać już najsłynniejszy salon Apple'a w Nowym Jorku. Pewnie jest Apple Vision Pro. No, Apple Vision Pro. To nie ma w Anglii jeszcze. No, bo w Europie nie ma, wiesz? Zaraz po Apple'u Trump Tower. Robi wrażenie. Jako symbol bogactwa Trumpa. Era rosa, un espí, y sin miedo a cortarlas me atreví. Mijamy Fifth Avenue, za nami obrzędy Easter, niedziela i parada Kapeluszy. kapeluszy, bądź nakryć głowy i wszystkiego Nie przebierajmy. innego. Przy St. Patrick's Cathedral. Katedra Świętego Patryka.
Empire State Building. Budynek Żelazko, słynny w sumie też. Jakiś taki stary dosyć budynek w Nowym Jorku. Bardzo charakterystyczny budynek. Po lewej Madison Square Garden i posąg pana Montgomery'ego. Nie, Monterrey, Veracruz, San Antonio, City of Mexico. Linia metra numer 6. Idziemy na Brooklyn Bridge. Jest i on. Cel naszej podróży. Idziemy sobie na dosyć taki dłuższy spacer. Czyż to będzie trochę dłuższy spacer, prawda? 2 km. 2 kilometry. Piękna pogoda. 17 stopni. 1830 metrów. 400 nad wodą ma 400 coś. Jeden z najstarszych mostów wiszących na świecie. W 1883 roku został zbudowany. Przed nami nowy World Center. Tadam! Po środku mostu Brooklyn Bridge. Most brukliński. Brooklyn Bridge. Tadam! Albania dla Polaków. Poruszamy się po Brooklynie. Przeszliśmy przez most brukliński i jesteśmy na Dumbo. Ogólnie rzecz biorąc, teraz wchodzimy w Financial District, czyli Wall Street. Znaczy, no Wall Street to jest ulica, gdzieś tu jest, ale ogólnie tutaj prane są pieniądze całego świata. No idziemy do byka na Wall Street. Także to jest cała kolejka, żeby zrobić sobie zdjęcie z jajami byka. A tak z ciekawostek, to u góry jest flaga, dwie flagi, amerykańska, a druga to flaga Nowego Jorku. I to flaga, te kolory są wzięte z oryginalnej flagi New Amsterdam, czyli pierwszej osady, która tutaj była, jak przyjechali z Europy. No, tak po prostu. 3 kolory. Dokładnie takie miały kolory flaga New Amsterdam. Dantejskie sceny. Co ona robi? Co ona robi? Leżą, kładą się, liżą te jaja. Chodźmy z przodu. A tu proszę, byczek. Byczek z Wall Street. Jesteśmy. New York Stock Exchange. Giełda nowojorska. Ale nie możemy tu w środku. Nie, zobacz, nawet jest obramowane, że nie możesz podejść pod budynek. No. No i jesteśmy. Jesteśmy na Wall Street. Tu. Tam oficjalnie kradną pieniądze całego świata. A tu w poszczególnych miejscach nieoficjalnie. Gdzie są te wilki? Tam był Trump Tower, tu jest Trump Building. Co ten Trump ma tyle tych budynków swoich, ziomek? Billions and billions and... Jeszcze wyżej, wyżej, wyżej. Jest The Trump Building, wysoki AF, a tu są barykady. Jest posterunek policji. Ciekawe dlaczego tak to tutaj wygląda. Nie wiem, choć się domyślam.
Banksterzy się boją, że ich będą rozjeżdżać. Teraz jedziemy z Brooklyn Bridge aż na 103 ulicę pooglądać graffiti. No to teraz jesteśmy na Harlemie i udajemy się w kierunku Graffiti Hall of Fame. Ogólnie dzielnica bardzo ładna, przyjazna, widać. Policja na każdym rogu. Pilnują porządku. No nie jest to taka turystyczna mocno dzielnica, wydaje mi się. Czy nie? Oj tam ochraniacze całkiem dobre leżały. Kupa, prawie bym szedł w kupę. O, druga kupa. O. To teraz co? Gdzie lecimy? Zobacz, Policja oczywiście. Jesteśmy w Wendy's. Frytki, nuggetsy, kurczak. A te frytki no mów, z serem. Mój burger z bekonem. I jest ziemniakor. Smacznego, zobaczymy jak to wyjdzie, no. No to pojedliśmy sobie w Wendy's. Było całkiem spoko. Nuggetsy. Jeśli nuggetsy z McDonalda to 2 na 10, to te były dla mnie 7 na 10. Nienawidzę nuggetsów. Rivian, proszę bardzo. Nienawidzę nuggetsów z McDonalda. Nie wiem, jak ludzie mogą akceptować je. Ale te w Wendy's były całkiem spoko. Burger. No takie inne, alternatywa dla McDonalda. Chociaż tego pewnie tu jest mnóstwo. Tak czy inaczej, idziemy teraz do sklepu. Jeszcze co chciałem powiedzieć, że możemy się tutaj czuć bezpiecznie. Nie ma problemu, nie ma broni, więc nikt nie będzie strzelał na pewno. Dobra, jesteśmy w sklepie. O proszę, Poland Spring. Ciekawe, czemu to się nazywa Poland Spring. Co my tu mamy? Lejsy. Cenowo na przykład, to tak wygląda. Bum. 5. No, duże, no. Lejsy, a jakieś inne? Jeszcze droższe. Za 6. Czekolady, o, na przykład czekolada. Cadbury, czekolada kosztuje jedna $3,50. I to pewnie jeszcze bez podatku, jeszcze podatek trzeba będzie doliczyć, co? Nieźle. Raffaello $8. Co tu jeszcze? W ogóle chciałem powiedzieć, że te wszystkie słodycze tutaj są zakluczykowane. Tu czekolada. to Lejsy. Tak, 5,80. U nas 2,50. A w Anglii 2,50, nie? I no albo w promce za 79p. Nie. Co z tymi cenami tu jest nie tak? Powiedzcie mi. Orzeszki. Pringlesy. Pringlesy 3,50. Lodówki, o. Co w lodówce mamy? Mleko 2,80. Orangina
5,50. Oh yeah. Coca-Cola. Co my tu mamy za Coca-Colę? 2 plus depozyt. O co chodzi plus depozyt? Za butelkę. Możesz ją zwrócić. A ile kosztuje? 5. A taka 1,5 litrowa, czy ile to jest? 1,25 litra? 2. I taki Mountain Dew 3,40. Pepsi 3,40. Zobacz tu. No Gatorade. Gatorade, wszystko Gatorade. Patrz, Monster i za kluczykiem. No. Monster za kluczykiem. Jak Tak chcesz jak- kupić, to tak musisz jak po w prostu 7-Eleven. tu musisz poprosić kogoś i przychodzi i otwiera. Woda. Mała woda 2,69. No. Czyli tak, wróciliśmy ze sklepu i wyszło, że za to, co tutaj jest, czyli co tam, jakieś pałeczki, chipsy, to jest ciekawe, więc wziąłem. I plus takie no preceleczki. 4 wody. To piwo, te voodoo kosztowały $3, a były kupione 2, więc wyszły po 2,75 za jednego. A te kosztowały $4. I dobra, spoko, ktoś może powiedzieć, że to są no takie jakieś dziwne browary, z jakichś browarów, tam bla bla bla. Ale co z tego, jak zwykły Budweiser, który wczoraj kupiliśmy, też kosztował $4. Każda jedna woda kosztowała $1,89, czyli $7,56 za 4 wody. Mało tego, do każdej wody jest recycling fee. 5 centów, $30. Ja nie wiem, o co tu chodzi, czy tu my robimy coś złego, czy co. To może chodzi o to, że te zakupy są robione na Times Square, blisko Times Square. Ale no jest trochę drogo.